Halo. 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 Cześć wam wszystkim i witam w najnowszym odcinku na kanale 50 na pół. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Jorku. Jest za mną Manhattan. Teraz jesteśmy po stronie Brooklyn. Brooklyn. Będziemy się mieszać angielski akcent i polski. Greenpoint, czyli polska dzielnica w Nowym Jorku. Pozwiedzamy sobie, pojemy sobie. Zaczynamy. Jestem z Krzysztofem. Dzień dobry. I z Magdą. Cześć. Magda prowadzi blog o życiu w Nowym Jorku. Nazywa się Little Town Shoes. Podlinkuję w opisie i tutaj może się gdzieś pojawi. Czy tutaj. Pierwsza polska nazwa, czyli Smoleński. Tutaj zaraz przy wyjściu z portu. Jesteśmy teraz na Manhattan Avenue i to jest taka główna ulica na Greenpointie. Się znajduje najwięcej polskich sklepów. I idziemy na pączki. Tu jest bakery, piekarnia, staropolska, Old Poland. Jakie są pączki? Pączki mamy z różą, Z różą. albo takie z śmietaną. Ta piekarnia tutaj już stoi 20 lat. Jak długo ten sklep tutaj istnieje? Funkcjonuje chyba 1900. 40 lat. 40. Wow. I kto głównie robi tu zakupy? Polacy czy Głównie Polacy, tak. Głównie Polacy? To tak na codzienność to po polsku tutaj w pracy. Tak, rzadko mówimy po angielsku, ale zdarzają się takie chwile. Zadziwiony tym, jaki szeroki asortyment jest. Wszystko jest tak jak w Polsce. Jakbym się tak obudził tu nieprzytomny w tym sklepie, to pomyślałbym, że w Polsce jest. Tak, zawsze te zakupy robię. Kocim, żywiec. Żywiec. Krzysiu, buraki. Buraki. Sos amerykański polskiej produkcji w Stanach. Polski majonez. Bo jednak smakuje inaczej niż amerykański majonez, więc tak do prawdziwych zapiekanek jest potrzebny polski majonez. Przychodzą Amerykanie, to zazwyczaj co kupują najczęściej? Kiełbasę krajaną, chruściki i pierogi. Porównując Greenpoint do Chicago, to bardzo podobne jest do okolic takich jak Jackowo czy na Belmoncie. Też tak jest, że te biznesy pozostały niektóre, ale większość Polaków się wyprowadziło. Krzysiu wyposażona jak polska księgarnia, nie? Ciekawe, że książki youtuberów polskich tutaj mają. Tu jest Biedronka i mają muszyniankę. Następny sklep. Pudełkami jak w Biedronce poukładane. Twaróg polski. Tego nam brakuje w Japonii. Można znaleźć w Stanach tutaj polskie marki, których nigdy nie było widać w Polsce, bo są produkowane tylko do konsumpcji w Stanach. Jak mieszkałam w Chicago, pracowałam na magazynie, który właśnie miał swoją markę produktów. Greenpoint to jest takie największe skupisko Polonii w Stanach, znaczy drugie po Chicago. Przynajmniej historycznie było. Teraz ta dzielnica bardzo szybko się zmienia, robi się super modna. Także część Polonii wyprowadza się do innych dzielnic, do Ridgewood, do Mazbew. Greenpoint zmienia swój charakter zdecydowanie, także niektórzy mówią, że za 4 lata już nie będzie takiego typowego polskiego Greenpointu. Japiski się poprzeprowadzali tutaj, czynsze wzrosły 10-krotnie. I koniec. Polacy się wyprowadzili. Zostało bardzo mało. Jest bardziej amerykański Greenpoint, ale mimo wszystko jest tak radosny i jestem tu szczęśliwa. Klienci to zazwyczaj Polacy czy Amerykanie? Znaczy oba, ale są więcej Amerykanów. Okej. I co zazwyczaj zamawiają Amerykanie? Gołąbki, bigos, na pewno sałatki, dużo sałatek mamy.
Jarmuż mamy najlepszy tutaj. Gulasz jest na pewno najlepszy na Greenpoincie u nas i pączki też. Pączki na pewno. Polkadot w ogóle, są przepyszne gołąbki. Naprawdę, zachęcam. Znalazłam pracę dla ciebie, Krzysiu. Ja nie mam stałego pobytu, nie mogę. Nie jesteś młody. Jak się zapyta Polaków na Greenpoincie, która restauracja jest najlepsza, to często mówią, że ta właśnie, królewskie jadło, ale my pójdziemy sobie dzisiaj do takiej bardziej w stylu baru mlecznego, tak? Następny sklep, jest naprawdę dużo tych sklepów spożywczych. Nie brakuje polskiej wody. Mówi się, że ten Greenpoint staje się coraz mniej polski, coraz bardziej hipsterski, lecz chodząc po ulicy słychać dużo tego polskiego. Więcej, ja nie mam porównania za bardzo z polskimi dzielnicami w Stanach, więc dla mnie to jest bardzo zaskakujące, jak dużo to jest tych polskich rzeczy, sklepów, różnych takich usług, fryzjer, zakład fotograficzny, apteka, wszystko. I większość ludzi chodząca po ulicy tak naprawdę mówi po polsku, więc no nie wiem, może jest mniej polskie niż było, ale ja myślę, że cały czas śmiało można powiedzieć, że to jest polska dzielnica, nie? I te kartacze z mięsem. To są takie dwie duże pyzy. Jak ten pan co tam miał? To dwa? Aha, tak, bo jeden jest na wino, dobrze. To już można brać, czy? Tak, można. Okej, dziękuję. Jakieś kilka razy. Pierwsze wrażenie jest, że cena jest naprawdę... Nie ma takich cen w Nowym Jorku. Jest za duża jak twoja głowa. O, dobra. Dobra. Jest jak ten, cepelin? Czy... Tutaj jest cepelin. Wydaje mi się, że w Poznaniu się cepelin na to mówi. Bardzo dobra. Krzysztof nagrywa vlog dzisiejszy, więc jeśli chcecie zobaczyć ten materiał wcześniej, to sprawdzicie sobie vlog Krzysztofa. Bez sensu. O, jakie dobre flaczki. Tyle żarcia za $40 w Nowym Jorku, to jest niesłychane. Kotlet chyba schabowy, czy jaki? Z kurczaka. Jakiś no. tam z kurczaka, pierogi ruskie. Pyzę już prawie zjedliśmy. Mizerię, co nas bardzo cieszy, bo mizeria jest super. Pierogi z grzybami, z kapustą, flaczki, były buraczki. Dobre? Lepsze niż w Polsce, co? No, po długiej przerwie smakują naprawdę dobrze, nie? Pączki z różą. Strasznie wielki jest ten pączek. Bardzo jest, wielki. Jest strasznie wielki. Dobry. Pierwsi emigranci pojawili się już tutaj najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku. Jak w ogóle Brooklyn był dużo tańszy niż Manhattan, a więc też prowadzali się tutaj po prostu ubożsi emigranci z tych uboższych krajów, tacy pierwsi emigranci, stąd też właśnie emigranci z Polski. Czyli też dużo osób się przyniosło właśnie z East Village na Brooklyn, po prostu w poszukiwaniu tańszych mieszkań. Co tam stoisz? Tak sobie stoję. Jak długo mieszkasz w Nowym Jorku? Prawie 10 lat. A mieszkałaś na Greenpoincie w ogóle? Nie mieszkałam na Greenpoincie, mieszkałam w East Village, która kiedyś była polską dzielnicą, a teraz mieszkam na Brooklynie, ale nie na Greenpoincie. Dziękujemy bardzo za spacer po Greenpoincie. Dziękuję. Jak się rozmawia tutaj z Polakami, czy w ogóle z kimkolwiek, to często słychać, że Greenpoint się zmienia, jest coraz mniej Polaków, bo się to gentryfikuje, tak się mówi? Gentryfikuje i coraz więcej yuppies się wprowadza. No, ale jak na razie jest bardzo przyjemne i bardzo cieszę się, że mogą odwiedzić, póki jeszcze jest polski Greenpoint. Magda Gessler ostatnio powiedziała, że ponoć jak chce się kupić taką prawdziwą polską kiełbasę, to już nigdzie w Polsce, tylko na naszym polskim Greenpoincie. I tak sobie myślę, że coś w tym jest, bo to jest tak, że w kraju to zawsze poprawiamy, ulepszamy, staramy się, żeby było coś lepsze, a na emigracji to się bardzo tęskni za tymi tradycyjnymi smakami i stąd też może emigranci bardziej kultywują tradycje.